Herbatka. Napijemy się z wami herbatki. Tak. O, Jak w szkole, tak? tak. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witamy na naszym kanale ponownie. Tak. Najpierw chcielibyśmy podziękować za tak dużo Za wsparcie za tak dużo dobrych komentarzy w naszą stronę. na poprzednim filmiku, Tak. który będzie gdzieś tutaj. Oczywiście, jeśli nie oglądaliście, to zobaczcie. Zapraszamy tak na nasz kanał. My byliśmy bardzo zaskoczeni I zdziwieni. i zdziwieni tym odzewem na ten film, który był nagrany tak po prostu, można Szybko, powiedzieć. bardzo Na szybko, szybko. nieoczekiwanie, nawet dla mnie, bo inicjatorem tego filmiku był Nikita właśnie i jak to, nadział. Założyłem mikrofon. Założył tak, mikrofon właśnie na mnie własnoręcznie, nawet nie ja sama. I powiedział mu. Mów I coś. mówiliśmy bez przygotowania Tak, i po prostu jak jest. Jak i teraz. improwizacja, tak. Dzisiaj improwizacja to taka herbatka, stolik, jesteśmy w domu. Tak, jesteśmy w domu. Bardzo dziękujemy Wam jeszcze raz. To bardzo, Tak. bardzo przyjemnie i to nas motywuje i uczyć się języka polskiego i dalej, i próbować, i nie bać się tego, że niedoskonale rozmawiamy tak, i bo mówimy. Takie Tak, wsparcie, u nas żaden filmik nie nabrał nie takiej nabrał ilości. takiego wsparcia, takiej ilości komentarzy Komentarzy, tak. i w ogóle lajków, także my jesteśmy zaskoczeni. Powoli będziemy przechodzić na język polski. Taka E, nasza decyzja. Tak. To będzie dobrze dla nas, bo będziemy Najpierw lepiej... dla nas, tak. Tak. Żyjemy tutaj i żeby tak komunikować, jak to, komunikować, Tak. to... A dla Was to będzie po prostu Ciekawe. ciekawe, bo jesteśmy Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce. Ogólnie to było takie duże zaskoczenie dla nas. Tak, że my możemy o tym mówić bardzo długo. cały Także filmik. w każdym razie dziękujemy Wam Dziękujemy bardzo jeszcze za raz, tak. wszystko. Tak, to co powiedzieliście w komentarzach. Było bardzo przyjemnie to Tak. czytać, naprawdę. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o swojej historii, o naszych początkach w Polsce. Tak jak pisaliście w komentarzach o tym, że chcielibyście To było powiedzieć bardzo po prostu. ciekawe dla Was i mamy nadzieję, że tutaj coś weźmiecie sobie Tak. i będzie bardzo ciekawe to Tak. usłyszeć od nas. Oto nasz drugi filmik w języku polskim. Zaczynamy. W ogóle zaczęło się wszystko od naszego znajomstwa. Poznaliśmy się z Nikitą, ale to trochę upuścimy i przejdziemy właśnie do naszego ślubu. Założyliśmy ślub. Tak, i zaczęła się cała historia życia w Polsce od naszego ślubu. Tak, tak. I właśnie w lutym pojechaliśmy na, jak to nazywa się po rosyjsku, nie wiem, czy Podróż jest taka... poślubna, to tak, będzie tak. po polsku na pewno. Podróż nie? poślubna. Tak. Aha. Tak. A po rosyjsku to miodowy miesiąc. No, miodowy miesiąc. Dokładnie, no tak i dokładnie Miesiąc tłumaczy miodowy, się. tak i będzie, może Tak, tak, tak. powiedzieć. Pobraliśmy w grudniu W grudniu. 2021 roku. Grudzień 21 my pobraliśmy. I zdecydowaliśmy w lutym pojechać na, no wesela jako takiego nie było u nas, zechcieliśmy. spotkanie z rodziną, tak, po To prostu. było takie małe wesele w kręgu najbliższych. I zdecydowaliśmy pojechać na jakiś urlop, na ten W miesiąc. ciepłe kraje, w ciepłe ciepły kraje, kraj tak. taki. Do jakiejś egzotyki zachciało się nam. I był to Zanzibar. Zdecydowaliśmy jechać w ten Zanzibar. Daty podróży wybraliśmy tak intuitywnie. Było tam na nasz wybór dwa takich warianty, no i wybraliśmy taki, jak wybraliśmy. Zaczęła się ta podróż 14 lutego 2022 roku. Podróż była przepiękna. Tak. Ocean, piasek, Ciepło. owoce, rewelacja. Było po prostu fajnie. Super, super. Nie Fajnie. oczekiwaliśmy, że może tak być, że możemy tam być. Tak, Bo nie marzyliśmy nawet nigdy o tym. nie byliśmy w takich krajach, w takich miejscach tak daleko od domu i jeździliśmy tam na jakieś urlopy, tam gdzieś tutaj blisko, Turcja i tak dalej. Wrócić powinni byli w 25 albo 6, ja już dokładnie nie pamiętam, ale lutego. Tak, Ale nie wróciliśmy. nie wróciliśmy. Wiecie, co się stało? tak, dlaczego? I dlaczego? Spotkała nas ta nowość
Gdy już Akurat zbieraliśmy się... przedostatni dzień. Tak, gdy już zbieraliśmy się tam na następny czy na drugi dzień wracać i myśleliśmy, że wrócimy się, no jakby... Normalnie, spokojnie. I z rodzicami tak mówili, że spotykamy się po po podróży, powrocie, tam tak. jakieś prezenciki i tak dalej. Już umówiliśmy na spotkanie u nas w domu Tak, w tak. Kijowie. I od rana... Dostałem ja wiadomość od teściowej, to pierwszy ja dowiedział się, tak? Dostałem tą wiadomość, Nikita, tutaj zaczęła się jakaś czarna dupa, nie wiem, lotniska pozamykane, jakieś śmigłowce tutaj latają, rakiety, eksplozje. Nie uwierzyliśmy Nie od uwierzyliśmy, ja razu. mówię, co się dzieje, co w ogóle... Wchodzimy my w jakieś nowości, czytamy i rozumiemy, że tak. Ja chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że to nieprawda. No tak, oczywiście, że wszyscy tak chcieliśmy. A teraz się rozpłaczę. Nie płacz. Powiedziała Ira, ona jest osobą bardzo sentymentalną, także poczekamy. I przyszedł czas coś robić, robić. decydować, co robimy. Zostawało się u nas tam jeden dzień, to już był następny dzień, siedzieliśmy pełen ten czas albo w tej restauracji, albo w pokoju, bo tam był Wi-Fi. Tak, żeby było kontakt, jakaś, żeby patrzeć, co w ogóle się dzieje. Tak, żeby był kontakt z rodzicami, bo jak oni tam, co oni robią, to po prostu był szok i ja nie wiem nawet co powiedzieć, że ja do ostatniego wierzyłam, że to wszystko się skończy i wszystko będzie ok. Bo tak nie może być. No i właśnie trzeba było coś robić, tak, bo gdzieś tam 2 albo 3 dni tam turoperator, czy jak to, mógł nas zostawić w tym hotelu bezpłatnie, tak, ale potem musieliśmy coś płacić i albo decydować się, co robimy. Więc postanowiliśmy szukać bilety do gdzieś. Ja nie wiem, bliżej do Ukrainy. W każdym razie, żeby jakoś to było tak. I 26 lutego wyjechaliśmy z tego hotelu pobliżej do lotniska. Zaczęliśmy szukać warianty, gdzie jechać w ogóle. U nas było 2 warianty. Takich serioznych. Takich, którzy, ja miałem kolegów z żoną w Warszawie. I ja miałam też kolegę w Rumunii. Tak, które mogli nas przyjąć i jakiś czas... pomóc jakoś. Pomóc tam po prostu mieszkaniem, żeby my tam jakiś czas spędzili u nich i zdecydowali, co robić w ogóle dalej. Zdecydowaliśmy jechać jednak do Warszawy. Tak, do Warszawy i sprawdziliśmy... Nie wiem dlaczego, ale tak. Tak intuitywnie. Intuitywnie po prostu. Właśnie kupiliśmy bilety do Warszawy na 8 marca. Na 8 marca, tak. I wlecieliśmy 8 marca rano do Warszawy. Przez Dubaj była przesiadka u nas i z tego momentu zaczęło się nasze spotkanie z Polską. Spotkali nas przyjacióły nasze. Bardzo też im dziękujemy. Ja nie wiem, może kiedyś oni nas zobaczą. Ten film, także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bez was my nie daliby rady od początku. Właśnie to byłoby łatwiej, jeżeli ty znasz ten fakt, że ktoś na ciebie czeka, ktoś ci pomoże i na kogoś można się liczyć, że ty nie będziesz sam. Tak. I to jedna ta myśl, ona... Już jakoś tak uspokaja. Tak. I właśnie mieszkaliśmy u naszych przyjaciół przez miesiąc. Przez miesiąc, tak, i pomagali oni nam ze wszystkim. Ze wszystkim. I właśnie w Polsce u naszych przyjaciół my zaczęli myśleć, co w ogóle robić dalej. Ale my nie planowaliśmy zostawać się tam na dłużej niż na 2 albo 3 miesiące. Tak, w ogóle. A już idzie 5. rok. Tak. Nie jest to śmieszne. Po prostu wtedy my nie wiedzieliśmy, jak to może być. Jak to wszystko się kończy, tak. Jak to wszystko się zakręci. Nie ma słów. Nie mam słów.
I zaczęliśmy myśleć, co robić w ogóle dalej. My zrozumieliśmy, że będziemy tutaj jeszcze jakiś czas, Jakiś co czas, najmniej tak. 2-3 miesiące to na pewno. I I zaczęliśmy zaczęliśmy szukać mieszkania. mieszkania. To był po pierwsze quest, znaleźć Quest. mieszkanie, żeby po prostu zadzwonić, bo ogłoszenie wisiało gdzieś 15 minut, już można było nie dzwonić. Nie dzwonić. W tamtych czasach to było coś, masakra jakaś. I monitorowaliśmy codziennie po prostu te Wszyscy ogłoszenia. dzwonisz i już wynajęli, już wynajęte. Tak. Udało się nam. Udało się wynająć mieszkankę, to była taka kawalerka na Żoliborzu. Fajna. Zostawimy tutaj Tu wam jakieś jakieś zdjęcia, zdjęcia. tak, jak to było. To bardzo, bardzo miłe mieszkanie. Promieszkaliśmy tam 3 lata. 3 3 lata, tak. Było umówienie takie, żeby mieszkać. Rok, Jak to? ale nie Rok? wiedzieliśmy, będziemy my tam mieszkać rok czy nie. To Tak. powiedzieliśmy tak, jakby nie wiem, uwierzyli nam wtedy czy nie, no ale zaufali nam właściciele tego mieszkania i dobrze, że nie oszukali my ich, ale no nie wiem, my nie wiedzieli jak to będzie. Po prostu my gotowi. I oni wiedzieli, że my nie wiedziemy jak będzie. Głównie, że wynajęliśmy mieszkanie i to już był nasz początek taki już Seriozny. Samoстоятельny, jak to będzie. Samodzielny, nie? Samodzielny, tak. To był Samodzielny. już taki samodzielny początek, że już wyjechaliśmy od naszych rodziców. No tak. Tak. Teraz przyjeżdżamy do nich jak w gości? No, w goście na kawę, na herbatę. Na kawę tak, i mówimy, że przyjeżdżamy jak do rodziców. rodzicielski dom? Nie, czy jak? I właśnie w ten moment, gdy przeprowadzaliśmy i gdy szukaliśmy mieszkania, to już inny temat, podtemat taki. Tak. Nikita znalazł pracę. Zaczęliśmy szukać pracy po prostu w ogłoszeniach, bo pieniądz się kończy, my rozumiemy, że tak, my coś tam mamy, ale... No gdzieś na pół roku, tak, spokojnego mamy. życia, tak, ale no czas idzie, nie wiadomo co będzie, no trzeba coś szukać, jakiejś pracy, żeby zarabiać, bo nie jesteśmy jakimiś tam oligarchami, tak. My z Kijowa, tak, wiem, że niektórzy uważają, że kiedy widzą tutaj na ulicach Warszawy Lamborghini albo jakieś Mercedesy z ukraińskimi blachami, że to wszyscy Ukraińcy takie, no nie, my nie są tacy taki, bo jesteśmy ze zwykłych rodzin, nasi rodzice takie same jakieś zwykli tak. ludzie, pracowniki. Z zawodu jestem... Mechanikiem samochodowym. Tak, z zawodu jestem mechanikiem samochodowym. Ja wiem lepiej. Tak. Ten mój kolega zadzwonił na kilka serwisów z ogłoszenia, żeby powiedział sytuację, co jak, że można, nie można. Nie można, chłopak w ogóle nie mówi po polsku, zero rozumienia, ale ma doświadczenia tam i tak Czy dalej. wyjdzie coś z tego w ogóle? I co wyjdzie coś z tego w ogóle. Tak. Zadzwonił on na kolejne ogłoszenie i umówił się na spotkanie, na rozmowę. Przyjechaliśmy z nim do tego serwisu. To był taki zwykły serwis na 6 stanowisk, taki podobny jak ja pracowałem u siebie tam w Kijowie. No wszędzie takie same. Plus minus, tak, takie same. No i zaczęła się ta rozmowa, ten mój kolega rozmawiał, pytał do tego, co ja umiem robić, tam naprawiam silniki, skrzyni, nie wiem, tam jakieś, co ja tam geometria, co umiem, co nie umiem, ile lat pracuję w tej dziedzinie, powiedzmy. I umówiliśmy na jakiś okres próbny, tydzień chyba. Na następny dzień już Nikita poszedł, ja byłam w szoku. Sam w obcym kraju, do obcych ludzi, język obcy i myślę, że co on tam będzie, nie wiadomo. Co on tam zrozumie, czy zrozumią w ogóle ludzie go. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy przyjęli mnie na ten serwis i zaufali mi. Bo kto ja taki, tak? Jakiś obcy chłopak przyszedł, coś tam, nie wiem. Uwierzyli mu od razu. Wiadomo, że tak, ja jakby coś pracuję, u nich biznes to biznes, ja po prostu generuję jakiś tam pieniądz u nich na firmie. Ale za jednak, trudno ze mną było pracować, bo nic nie rozumiem. Mi dają jakieś części, ja nie wiem jak to się, że to alternator to jest alternator, że rozrusznik to rozrusznik. Mi mówią jakieś słowa, ja w ogóle nie znam się na nich. Ja robię diagnozę samochodu i nie mogę powiedzieć,
co tam trzeba naprawić, żeby było dobrze. I to był problem. Ale pomagali oni mi wszyscy. Także No i nie dziękuję było- im bardzo tak. za wszystko. Ja No, też, naprawdę. ja też naprawdę dziękuję, bo ja wspominam te i swoje uczucie, i ja jakoś tak rozumiem Nikitu, no jak tak przyjść na nową pracę, no jak już powiedziałam, w nowy zespół, w ogóle we wszystkich rozumieniach nowy zespół. Ta praca od razu pozwoliła nam zamknąć wszystkie nasze potrzeby, takie podstawowe, mieszkanie, tam nie wiem, jedzonko. I ja naprawdę doceniam to, że od samego początku byłem traktowany po ludzku. Ale mimo tego, że były takie stresujące sytuacje i takie myśli też nerwowe, denerwowe, No tak. nie wiem, tak jak, no jak czuję, taki mówię. Stresowo po prostu. Stresowe, tak. Zaczęliśmy podróżować po Polsce i bardzo osobiście mnie, ja myślę, że Nikita też Bardzo tak. zaskoczył ten kraj i nie wiedziałam, że tutaj może być tak pięknie i tak różnie Tak, w ogóle. odwiedziliśmy Dużo miast. duże miasta. No, zaczęliśmy od głównie, głównych, tak. Kraków, Gdańsk, Wrocław Wrocław. i moje ulubione Zakopane. I byliśmy w Zakopanach 6 razy. Może 6? być- No tak. 6 razy. Chyba w tej chwili to Zimą, mamy 6. latem, jesienią, wiosną. Prawie we wszystkich sezonach Tak. byliśmy. Tak, bardzo I fajne I miejsce. w każdym. Ja mogę mówić o Zakopanach długo. No ogólnie nie o Zakopanach, a o Tatrach. O Tatrach, to tak, w górach. tak. Ale ten masштаб tych Tatr to po prostu mnie zaskoczył, gdy my pierwszy raz, my po prostu nie nagrywaliśmy wtedy filmów na YouTube i to Tak, po dla prostu... siebie coś tam nagrywali, ale... Kiedy my pierwszy raz poszliśmy do Morskiego Oka, to po prostu trzeba było patrzeć, ja tak myślę, bo te masштаби, o Boże, te widoki, o Boże, ja nie wiem, nie ma słów. Byli i w jakiegoś już Mniejszych miastach. miastach. Tak. Kazimierz Dolny, Toruń, Olsztyn, Lublin w tym roku. Tak, tak. Mamy filmik, ale w języku rosyjskim. No ja myślę, że może ktoś zrozumie. Niedługo będzie na polskim. Nie przeżywajcie, Ty panowie. tak myślisz? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że jeżeli by my wszyscy te podróże nagrywaliśmy my, Tak. czy jak my by, Nagrywaliśmy my? tak, Nagrywaliśmy my? my by. Nagrywali. Jeżeli by my Przepraszam, nagrywaliśmy, panowie, jeżeli by my nagrywaliśmy te filmiki z tych każdych podróży, to ja nie wiem, byłoby- ile materiału byłoby. Byłoby tak, dużo gigabajtów, ale Tak. Ale naprawdę, jeżeli tak, to kiedy pojechaliśmy do Zakopanego, to jakiś jeden z ostatnich razów, tak? To przeglądamy ten filmik sami. Już przeglądaliśmy gdzieś może 3 razy. I z tego To momentu takie- zaczęliśmy nagrywać częściej te filmy, bo zrozumieliśmy, że to fajnie dla nas Dla w nas, pierwszej kolejności, na- bo tak upłynie rok czasu i ty zobaczysz ten filmik i no fajnie, to nie zdjęcie. Zdjęcie to jakby To już jakoś, przeszło. nie wiem, odszedło to Odszedło, tak. A tak. taki filmik także polecam. Kto może dla siebie, może nie dla YouTube, ale Tak, i w nasz czas fajne to my jest takie hobby. i w nasz czas my nie znamy, co będzie dalej, gdzie będziemy, co z nami będzie i No to tak. to dla tej pamięci, dla tych wspomnień, żeby bliskie ludzie nas zobaczyli. W ogóle my nigdy nie Nie chcieli nie jechać gdzieś planowaliśmy, do tak. obcego kraju. My mieszkali u siebie w Kijowie, no ale teraz wszystko się zmieniło. Teraz my mieszkamy w Polsce, my już nie chcemy wracać na razie, Na razie, tak. bo wiadomo czego. I stała się z nami pierwsza nasza przeprowadzka do nowego mieszkania. Wyrosli my z tej kawalerki. Tak, zaczęło się nam coś większego, wynajęliśmy drugie mieszkanko. To też i taki był quest dla nas to i było bardzo umówienie. ciekawe doświadczenie, tak, bo
i To umówienie, i jakoś załatwianie tych wszystkich spraw, No i tak. przeprowadzka też zdjęcie tutaj zostawimy. Tak, jak Bo to było. to było Bo tak- przyjechaliśmy do kolegów z 2 walizkami, a wyjechaliśmy z tego mieszkania po 3 latach mieszkania tam z taką ilością Bagażu. jak widzicie, tak. No co, można tak powiedzieć, że wszystko powiedzieliśmy. No, takiego ogólnego, jak u nas tutaj Jak wszystko zaczęło się. zaczynało. Tak. Oczywiście, że ten filmik można było wydłużyć jeszcze na dłuższy czas, bo jest Mamy czym- co powiedzieć. Mamy co powiedzieć, tak, bo było różnych rzeczy, spotkali nas tutaj, byli jakieś tam załatwiania spraw w urzędach, w jakichś Przychodniach, nie wszędzie. wiem, no i w pracy też. Krótko mówiąc, jeżeli w 2 słowach, no mniej więcej tak wyglądała nasza historia, nasz początek tutaj w Polsce. Nie planowaliśmy tego. Tak po prostu się stało. Dlatego Jesteśmy tutaj. jesteśmy tutaj, mieszkamy nadal tutaj i bardzo prawdopodobnie, że zostaniemy tutaj. Jak na na razie. długo pokaże życie. My już po prostu obawiamy się coś planować, bo planowaliśmy już i wszystko się zmieniło. Dlatego I życie, no i teraz może żyjemy zmienić się. dzisiaj. Żyjemy dzisiaj, a jak to będzie, zobaczymy. Życie może zmienić się w 1 minutę, więc Mamy co mamy. mamy co mamy. Dziękujemy za Tak. oglądanie tego filmu. Bardzo dziękujemy za przegląd tego filmu. Mam nadzieję, że Wszystko opowiedziano, Wszystko będzie- zrozumiałe. odebrana dobrze. No, opowiedzieliśmy swoją historię, a może komuś się nie spodoba, to już nie nasza sprawa. Tak. Nie, no po prostu każdy człowiek ma swoją myśl jakoś, tak? Swoje życie, swoją Swoje myśl, życie. swoją decyzję, gdzie mieszkać, jak mieszkać i w ogóle co robić w jego życiu. Także podpiszcie w komentarzach, co myślicie, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Oj! O. Fuh.